Cześć, dzień dobry. Jeśli jesteś tu pierwszy raz, nazywam się Dorota Frajtak, prowadzę firmę Kreatywnie.com i od 2005 roku zajmuję się warsztatami kreatywnymi. Jeśli kliknęłaś w ten film, to prawdopodobnie przymierzasz się do pierwszego zakupu produktów PowerText i zastanawiasz się, który na początek jest dla Ciebie idealny. Większość osób, kierując się ceną, zwykle na samym początku wybiera PowerText bezbarwny, w nadziei, że będzie można go pokolorować i stworzyć z niego wszelkie inne PowerTexty. Niestety PowerText bezbarwny służy do bardzo konkretnych celów i przy pierwszym kontakcie z tą techniką może odrobinę zniechęcić. PowerText bezbarwny stosujemy wtedy, kiedy na przykład chcemy zachować kolor tkaniny i chcemy, żeby zachowała swoją strukturę. W tym przypadku chodziło mi o to, żeby spodnie tego Mikołaja były w szkocką kratę, dlatego wykorzystałam PowerText bezbarwny. Oprócz tego możesz wykorzystać go na przykład do utrwalania prac wykonanych na szydełku, czyli na przykład bombek bądź aniołków, albo do wszelkiego rodzaju prac miksmediowych jako klej. Natomiast PowerText bezbarwny nie przyda Ci się zupełnie, jeśli marzysz o wykonaniu swojego pierwszego anioła. Jeśli chciałbyś wykonać postać PowerText w kolorze jasnym, to jako pierwszy wybór powinnaś brać pod uwagę PowerText w kolorze ivory lub białym. Są to produkty, które doskonale utwardzają tkaniny i pozwalają na takie dosyć swobodne tworzenie właśnie postaci PowerTextowych. Jako drugi ruch, prawdopodobnie po wykonaniu pierwszych postaci z sukcesem, będziesz chciała zabrać się za kolorowanie. Jeśli chodzi o kolorowanie PowerTextu w kolorze ivory bądź biały, to zdecydowanie polecam patyny Bister w Atomizerze. One występują tylko w kilku kolorach, ale pozwalają na przepiękne kolorowanie aniołów i cieniowanie, później bielenie. Natomiast to, co zdecydowanie odradzam do barwienia aniołów w jasnym kolorze, to są pigmenty w proszku, które służą do czegoś innego, i pigmenty metaliczne, które również służą do czegoś zupełnie innego, a kolorowanie jasnych aniołów pigmentami metalicznymi powoduje, że one po prostu wydają się brudne. Po wykonaniu kilku pierwszych postaci z satysfakcją chcemy więcej i wtedy zwykle sięgamy po PowerTexty w innym kolorze. Po PowerText w kolorze czarnym, w kolorze szarym lub na przykład zielonym lub brązowym. Jeśli chodzi o barwienie tego typu prac, to jest tutaj kilka rozwiązań. Na pewno przydadzą się pigmenty w proszku, które są łączone za pomocą lakieru Easy Varnish. On stanowi ich bazę i wtedy można kolorować postaci wykonane wyjściowo w kolorze czarnym, za pomocą PowerText w kolorze czarnym. I tutaj właśnie wykorzystałam pigmenty w kolorze różowym, białym i czerwonym, kolorując tą postać. Na kolorze czarnym pigmenty są po prostu pięknie widoczne i naprawdę przynosi to świetne efekty. Jeśli chodzi o kolorowanie tego anioła, to ono zostało wykonane w całości za pomocą farb kredowych w kolorze białym i szarym, czyli po utwardzeniu postaci można skorzystać z farb kredowych, bo to bardzo ułatwia kolorowanie i cieniowanie. Można też oczywiście skorzystać z jasnych pigmentów. I w przypadku tego zielonego anioła wykorzystałam również pigmenty metaliczne. Do tego anioła bardzo dobrze korespondował kolor miedziany, który finalnie został również wykończony jeszcze za pomocą farby kredowej w kolorze takiej ciemnej mięty, po to, żeby stworzyć wrażenie zaśniedziałej miedzi. Mam nadzieję, że za pomocą tego krótkiego filmiku wyjaśniłam pierwsze dylematy. I jeżeli marzysz o wykonaniu swojego anioła, a nie wiesz, jak stawiać pierwsze kroki, to oczywiście polecam moje inne filmiki na ten temat, jest ich już nagranych kilka, lub mój kurs online, który składa się z kilkugodzinnego nagrania na ten temat. Oprócz tego przygotowałam gotowe anielskie zestawy,
I jeżeli czujesz, że poradzisz sobie samodzielnie z konstrukcją postaci, to zachęcam, żeby skorzystać z gotowych zestawów, dlatego że są one zawsze korzystniejsze cenowo. Mam nadzieję, że się podobało, że zainspirowałam Cię do wyborów powertexowych. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa!